Cześć. W tym filmiku zajmiemy się instalacją SQL Server oraz Webcon BPS. Zwróć proszę uwagę, że już teraz w międzyczasie zainstalowałem sobie Chroma, dzięki któremu łatwiej będzie nam się posługiwać niż Internet Explorerem. No i w sumie to tyle. Filmik jest dzisiaj dość długi, więc zapasz sobie kawę, herbatę, ponieważ troszkę nam zejdzie z instalacją tego oprogramowania. No nie, zaczynamy. W pierwszej kolejności należy ściągnąć SQL Server. Przechodzimy więc do przeglądarki internetowej. W przeglądarce, w wyszukiwarce internetowej wpisujemy SQL Server. Z poziomu strony Microsoftu możemy pobrać sobie już gotowy plik instalacyjny. Ja już go mam ściągnięty, więc tylko go uruchomię. I instalujemy. Klikamy New SQL Server. I przystępujemy do instalacji. Wybieramy edycję Express. To jest bardzo istotne ze względu na to, że wersja Express Webcona weryfikuje, czy mamy zainstalowaną wersję Express SQL Servera. Akceptujemy warunki licencji. Przechodzimy dalej. OK, widzimy, że mamy tutaj jeden warning. Możemy go sobie sprawdzić. Ale to nie jest coś, co by nas mogło tutaj powstrzymać przed instalacją, więc przechodzimy dalej. W wymaganiach Webcon jest napisane, że musimy mieć zainstalowany również Full Text Search, więc dlatego zaznaczamy dodatkowo tą opcję. Pozostałe opcje zostawiamy odznaczone. Przechodzimy dalej. Możemy sobie tutaj teraz nazwać naszą instancję SQL-a. Wydaje mi się, że wpiszemy samo SQL, to będzie wystarczające. Przechodzimy dalej. Sprawdźmy tylko, czy jest tutaj zaznaczony język polski. Zgadza się. Możemy przejść dalej. W tym miejscu wybieramy rodzaj autentykacji do SQL Servera. Mamy dwie możliwości do wyboru. Albo z autentykacją Windows lub rodzaj mieszany. W przypadku mieszanego mamy też możliwość zakładania kont bezpośrednio na serwerze SQL. Jednak my będziemy się tylko i wyłącznie posługiwać autentykacją Windows. I w tym miejscu musimy wskazać konto. Możemy dodać konto, na którym obecnie pracujemy, czyli to jest konto moje install. Ale gdyby się okazało, że potrzebujemy dodać inne, możemy kliknąć add, czyli dodaj i w tym miejscu wskazać konto, które chcemy dodać. No ja dodałem teraz to samo konto, spróbuję je najpierw usunąć, jeszcze raz dodam konto install i widzimy, że też w taki sposób możemy dodać konto, które chcemy. Przechodzimy dalej, widzimy podsumowanie instalacji i możemy kliknąć install.
SQL Server się już zainstalował, więc możemy teraz zainstalować SQL Server Management Tool. Jest to narzędzie, które pozwala nam na logowanie się do bazy danych i wykonywanie na nich różnego rodzaju zapytań, operacji. Oprogramowanie to pobieramy bezpośrednio z strony Microsoftu. Ja tylko przekopiuję ten link z Internet Explorer do Chroma, żeby było nam łatwiej. Pobieramy. To okienko możemy sobie już zamknąć, nie będzie nam potrzebne. Uruchamiamy instalację teraz SQL Management Studio. I ponownie klikamy Install. Instalacja dobiegła końca. Instalator informuje nas, że potrzebny jest restart, jednak my jeszcze się z tym wstrzymamy ze względu na to, że będziemy instalować jeszcze jeden komponent, i który też będzie wymagał ponownego restartu. Te okienka możemy sobie już pozamykać i przejdziemy teraz do strony Webcon. Na stronie starterwebcon.com jesteśmy w stanie zarejestrować, utworzyć swoje konto i pobrać za darmo oprogramowanie. Klikając download pojawi Wam się formularz, który trzeba będzie uzupełnić i będziecie w stanie utworzyć swoje konto. Ja już taki formularz uzupełniłem i pokażę Wam, jak wygląda strona, kiedy już dany formularz uzupełnicie. Tutaj widzimy już stronę po zarejestrowaniu się na stronie Webcona. Widzimy też, jakie są wymagania, jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe i software'owe, żeby zainstalować. Na pewno jest niezbędny Windows Server wersji 2012 lub większej, to mamy. Web Server IIS będziemy instalować wraz z autentykacją Windows. Będziemy też instalować .NET Framework 4.7 i potem zrestartujemy komputer i będziemy instalować .NET Core and Hosting Bundle. SQL Server już mamy zainstalowany wraz z funkcją Full Text Search, o której wcześniej wspominałem. No i posiadamy już skonfigurowane Active Directory. Po zaznaczeniu checkboxa z akceptacją zapisów licencyjnych jesteśmy w stanie pobrać pliki instalacyjne. Jednak zanim przystąpimy do instalacji, zainstalujmy najpierw IIS-a oraz .NET Framework. Dodajemy nową rolę. Oj, coś wyskoczyło. Być może spróbujmy jeszcze raz. Wskazujemy tutaj web server, dodajemy funkcję. To jest już chyba wszystko. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, to wygląda to, że to jest wszystko. Przechodzimy dalej. I tutaj zaznaczamy wszystkie komponenty .NET Framework w wersji 4.7. To chyba też już jest wszystko. Możemy przejść dalej.
W tym miejscu musimy zaznaczyć jeszcze autentykację Windows. I będziemy mogli przejść dalej. OK, serwer Webcon zaraz się nam zrestartuje. OK, widzimy, że serwer się zrestartował tuż po instalacji. My w międzyczasie, kiedy serwer webconowy wstaje, zalogujemy się na chwilkę na nasz kontroler domeny w celu utworzenia jeszcze jednego konta. Jest to konto, które będzie służyło nam do uruchomienia serwisu webconowego. Powinno być to konto, które ma też wysokie uprawnienia na komputerze lokalnym, aby wszystkie funkcje, które obsługuje, były obsłużone w sposób prawidłowy. Konto to też będzie musiało posiadać uprawnienia na bazie danych, ale o tym jeszcze później. W tym momencie tego jeszcze nie będziemy robić. Będziemy to konfigurować dopiero w kolejnym filmiku. Dodajemy nowego użytkownika. Nazwijmy go na przykład webcon account. Login wpiszemy webcon acc. Wpisujemy hasło. Wracamy teraz na nasz serwer Webcon za pomocą zdalnego pulpitu. Pobierzmy więc teraz Hosting Bundle. Na stronie Webcon z wymaganiami jest wpisana wersja 2.0.9, ale myślę, że zainstalujemy wersję 2.1. Tą wersję też instalowałem na swoim środowisku domowym i nie było z nią problemu. Pobieramy Hosting Bundle. Kiedy plik już się pobierze, przystępujemy do instalacji, uruchamiając po prostu plik i klikając Install. Hosting Bundle mamy już zainstalowany, więc teraz możemy przystąpić do instalacji samego Webcona. Jednak zanim zaczniemy, najpierw trzeba ten plik, który ściągnęliśmy ze strony Webcona, rozpakować. Odszukujemy teraz plik instalacyjny i go uruchamiamy. Windows prawdopodobnie nas teraz ostrzeże, że plik nie jest zaufany. Przechodzimy do więcej opcji i mimo wszystko uruchamiamy program.
Akceptujemy licencję. Wybieramy instalację standalone. Jest to instalacja bez SharePointa. Następnie sprawdzamy, czy wszystkie komponenty posiadamy. Widzimy, że wszystkie komponenty, które potrzebowaliśmy zainstalować, są już zainstalowane, więc możemy przejść dalej. W tym miejscu wybieramy komponenty, które chcemy zainstalować z oprogramowania Webcon. Workflow Service odpowiada za różnego rodzaju operacje działające w tle, więc to instalujemy. Designer Studio jest to nic innego jak program do zarządzania naszymi procesami i ich tworzenia, to też instalujemy. BPS Portal jest to nasz front, którym użytkownik komunikuje się z bazą danych. BPS Search też instalujemy, a Webcon BPS Model możemy pominąć. Klikamy dalej. OK, w tym miejscu potrzebujemy już połączyć się z naszą bazą danych, więc w tym miejscu wybieramy nasz serwer. Jako że nasz SQL jest zainstalowany na bieżącej maszynie, możemy wpisać localhost i wpisujemy potem nazwę instancji, czyli SQL. Konto, na którym jesteśmy zalogowani, ma uprawnienia administratorskie na tej bazie danych, więc możemy kliknąć logowanie zintegrowane. Zweryfikujemy, czy na pewno mamy wskazany język domyślny jako polski oraz kodowanie bazy danych jako polski. Przechodzimy dalej. W tym miejscu możemy pozostawić takie ustawienia, które są. One nie będą wpływały na działanie. W tym miejscu wskazujemy bazę danych. Możemy postawić bazę, która jest zasugerowana, czyli BPS config. Następnie tworzymy bazę procesów. Bazę możemy nazwać na przykład BPS Content i akronim bazy to jakiś trzyznakowy skrót, na przykład WBC skrót od Webcon. W tym miejscu możemy zarządzać dodatkowymi uprawnieniami. Domyślnie mamy ustawione uprawnienia dla konta install. W tym miejscu wskazujemy konto puli aplikacji, czyli wskazujemy nasze konto serwisowe Webcon ACC. Jako że nie posiadamy żadnego certyfikatu, musimy wskazać adres HTTP. Klikamy dalej. Widzimy, że użytkownik jest niepoprawny. Prawdopodobnie wynika to z tego, że należy dodać jeszcze domen przed nazwą użytkownika. Klikamy tak. Domyślne przywiązanie będziemy usuwać. W tym miejscu wskazujemy adres portalu. Myślę, że możemy wpisać http webconlab.local. I przechodzimy dalej. Tutaj konfigurujemy połączenie z Active Directory. Z tego co widzę, to adres naszej strony wskazaliśmy taki sam jak nazwę domeny. Nie wiem, czy nie będzie to powodowało żadnych kolizji oznaczeń, więc myślę, że cofniemy się i zmienimy sobie na przykład na webconserver.local.
Teraz przechodzimy dalej. Mamy tutaj połączenie z naszą domeną, harmonogram, kiedy użytkownicy będą synchronizowani. Przechodzimy dalej. W tym miejscu zaznaczamy poszczególne role serwisu oraz wskazujemy login i hasło konta, na którym będzie działał serwis. Wskazujemy tutaj również konto webcon ACC. Role, które mamy zaznaczone, zostały na razie domyślne. W przyszłości będziemy je później modyfikować, ale na tym etapie są one zbędne. Jeżeli serwis się automatycznie nie uruchomił, klikamy uruchom serwis. Jeżeli konto, które wpisaliśmy, jest poprawne, w tym momencie serwis powinien się uruchomić poprawnie. Ok, wszystko się udało, super. Na sam koniec konfigurujemy jeszcze usługę Search. Myślę, że port możemy wstać domyślny. Jako że nasza baza danych nie będzie zbyt duża, no to i ograniczyć pamięć do 1 GB, to użyjemy mniejszej niż zalecaną przez firmę Webcon ilość pamięci. Wpisujemy hasło dla konta Webcon VPS. Bardzo ważna uwaga, te hasła tutaj należy zapamiętać, bo one nigdzie nie są zapisywane i potem ich odzyskanie może być trudne. W tym momencie instalacja się zakończyła. My sobie jeszcze zrestartujemy serwer. I przystąpimy do dalszej konfiguracji. Ok, serwer został zrestartowany. Ponownie łączymy się do naszego serwera za pomocą zdalnego pulpitu. Uruchamiamy teraz przeglądarkę i sprawdźmy, co się znajduje pod adresem localhost. No, widzimy, że nie jest to Webcon. Dzieje się z tego powodu, że domyślnie powiązana jest strona IIS-a, która jest domyślnie zainstalowana, a nie strona Webcona. Dlatego teraz wejdziemy w konfigurację IIS-a i podmienimy tą stronę na stronę webconową. Wyłączymy domyślną pulę aplikacji oraz zmienimy, zatrzymamy stronę defaultową. Włączymy stronę webconową. I sprawdzimy, czy teraz działa w sposób poprawny. Pierwsze uruchomienie strony może chwilkę potrwać, nawet do kilku minut. Jak widzimy, chwilkę to trwa, więc w międzyczasie, żeby nie tracić dodatkowo czasu, spróbujmy aktywować naszą licencję. W momencie pobrania ze strony Webcona plików instalacyjnych powinniście otrzymać na adres, który podaliście przy rejestracji, login oraz hasło aktywacyjne licencji. Będą one teraz niezbędne, żeby je wpisać w celu aktywowania licencji.
Przy pierwszym uruchomieniu Designer Studio niezbędne jest podanie adresu portalu, więc wpisujemy http localhost. Widzimy, że w międzyczasie w tle strona webcona się uruchomiła, a my przystępujemy do aktywacji licencji webcon. Klikamy aktywuj. Wybieramy opcję aktywacja online. I wpisujemy otrzymany od firmy webcon login oraz hasło. Klikamy aktywuj. Jeżeli wprowadzone przez nas dane są poprawne, aktywacja powinna się zakończyć. Klikamy zakończ. I widzimy, że posiadamy licencję Express, w ramach której mamy 10 licencji na Designer Studio, 10 000 licencji CAL, więc mamy bardzo fajne środowisko, bardzo fajną licencję do celów nauki. Kliknijmy teraz OK. W momencie, kiedy uruchamiamy Studio, przypisujemy licencję do Designer Studio w ramach naszego konta. Program się uruchamia. I widzimy, że wszystko działa w sposób poprawny. W tym filmiku to już jest wszystko. W ramach kolejnego filmiku dokonamy podstawowej konfiguracji webcon BPS, a od następnego filmiku będziemy już przystępować do tworzenia pierwszej naszej aplikacji biznesowej. Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!